I w tym konkretnym przypadku spotykamy się, aby przedstawić Wam sytuację, która spotkała Alka na obiekcie sportowym podczas sportowej jazdy, podczas treningu. Było dohamowanie do lewego zakrętu, gwałtowne, mocne hamowanie, nierówność, która spowodowała, że przednie koło się poddało, opona straciła kontakt, przyczepność i w lewą stronę Alek się przewrócił. W sensie motocykl pojechał prosto, a Alek na lewą stronę z niego spadł. I co jest istotne, to jest to, że Alek przede wszystkim zerwał kontakt z pojazdem jak najszybciej, czyli że nie było bezpośredniego kontaktu pojazdu i Alka w czasie tej przewrotki. To jest bardzo ważna lekcja, na którą warto, żebyście odrobili. Natomiast to, co się stało z ubraniem, kaskiem i z Alkiem, to jest zupełnie inna historia. Pierwszy kontakt z nawierzchnią, 140 na szafie, kontakt łokcia i rękawicy z asfaltem zdziera skórę, ale ochraniacz dalej jest stabilny, jest na miejscu. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje wewnątrz kombinezonu, jesteśmy absolutnie bezpieczni. Następny kontakt, tarcie głowy i aluminiowego slidera na barku. Aluminiowy slider ma za zadanie przesunąć to uderzenie, rozciągnąć w czasie, żeby zmniejszyć naprężenia na obojczyku, więc chroni obojczyk. Pod spodem mamy drugi ochraniacz, który chroni nas przed ewentualnymi skutkami uderzenia. Zewnętrzne szwy puściły, wewnętrzne dalej trzymają kombinezon. Tutaj w tym miejscu nie ma ani jednej dziury, przełożył całą energię, więc następuje zrolowanie, przeskoczenie na drugi bark, który również jego aluminiowy element tutaj pozwolił na prześlizgnięcie się i danie troszeczkę więcej czasu na pochłonięcie tej energii, więc mamy bardzo dużą prędkość, szorowanie po asfalcie, kolejne rolowania. Alek miał na sobie kask Arai Quantum ST Pro, który jest kaskiem z górnej półki i to, co widać, miał kontakt przy prędkości 140 na godzinę z nawierzchnią i sprostał temu zadaniu bardzo, bardzo ładnie, więc równolegle z linią barku, ponieważ jest nadwymiarowość głowy, był kontakt, więc mamy kask wyposażony w system Pro Shade, czyli system blendy przesłonczej, która w momencie uderzenia była otwarta i jest zarysowana. Spodziewalibyśmy się tego, że ten Pro Shade system przy uderzeniu odpadnie. Tak samo zrobią to wszystkie elementy, które są na kasku zamontowane, typu spoilery, otwory wentylacyjne. Natomiast tu była duża prędkość, ale nie było uderzenia i tylko dlatego te systemy zostały nadal przy kasku. A uszkodzenie, które widzimy, otworzę to trochę, bo tlenu brakuje, to uszkodzenie było wynikiem tego, że najpierw w tej gardzie, kiedy Alek spadł, żeby stabilizować pozycję, żeby ochronić też głowę, kark i barki, lewa ręka pojawiła się później i stąd to uszkodzenie na kasku, więc widać na rękawicach, że podczas tego kolejnego rolowania prawa rękawica nosi więcej zdecydowanie uszkodzeń. Jest to rękawica Ducini, która już niejedno widziała, ale to, na czym bym się skupił przede wszystkim, to ich wewnętrzna strona, czyli to, czego oczekujemy. Kość grochowata. I tutaj rzeczywiście kontakt z nawierzchnią i z torem był bardzo duży, bardzo duże tarcie, więc szwy nie wytrzymały, więc kontakt z nawierzchnią był bardzo duży. Pamiętajcie o tym, że kość grochowata jest najczęściej kontuzyjną i najczęściej dotykaną kością ludzkiego ciała motocyklisty, który upada na asfalt. A teraz biodro. Element, który zniósł największą masę przy bardzo dużej prędkości. Po raz kolejny warto tutaj nadmienić, że prędkość była rzeczywiście ogromna i tarcie na nawierzchni obiektu sportowego ma zupełnie inną przyczepność. Jest zdecydowanie bardziej szorstki, więc mamy tutaj rozerwanie. Szwy poddały się, ale kombinezon jest skonstruowany tak, że ma dodatkową patkę, która zasłania dalej ciało. Natomiast tutaj było szarpnięcie na tyle mocne, że kombinezon poddał się i jest tutaj dziura. I właściwie jest to jedna z nielicznych dziur w tym kombinezonie. Duże powierzchnie skóry i mała ilość szwów zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa, więc to, że logo się rozpadło, właściwie o niczym nie świadczy. Nie zrobiło tutaj nic złego. Kombinezon jest całkowicie pełny poza tą dziurą. Ważną rzeczą jest suwak, który łączy kurtkę ze spodniami. W kombinezonie dwuczęściowym jest to element, który jest narażony na bardzo duże tarcie. Pomiędzy kurtką a spodniami może nastąpić rozerwanie kombinezonu i przy tak dużej prędkości ten kombinezon, a jest to Dainese Avro, spełnił swoją funkcję i zachował się właściwie jak kombinezon jednoczęściowy. Slider miał bardzo krótki kontakt z nawierzchnią, a tak samo buty. Bardzo szybko wyjechały, jakby po odepchnięciu motocykla nie miały dużego kontaktu z nawierzchnią, więc tylko slider, kawałek wentylacji butów CD Vertigo. Więc nie bardzo jest tu się o czym opowiadać, buty nie noszą śladów zniszczenia. Mieliśmy tutaj sytuację w kontrolowanych warunkach. Mieliśmy zachowanie sportowe, trening, zero krawężników, nie mieliśmy ciężarówek, studzienek, słupków, mieliśmy dużą prędkość i duże tarcie. To, co
uratowało tą sytuację, to jest kask z kompozytu na bazie włókna szklanego, mieliśmy skórzany, bardzo porządny kombinezon z aluminiowymi sliderami, barkami, mieliśmy ochraniacze kości wewnętrznej strony dłoni, mieliśmy slidery i buty, które są przystosowane do jazdy motocyklem. I wyobraźcie sobie teraz tą sytuację, jak Alek by wyglądał, gdyby jechał na zdrabkę po ulicy, gdzie są różne sytuacje i może się tak wydarzyć, że ponieważ Alek nie ma żadnych złamań, nie jest właściwie jakoś mocno poturbowany, zresztą doskonale wiecie, bo właśnie to omawialiśmy, a co by było właśnie w sytuacji, kiedy to ubranie by nie zadziałało. Więc przemyślcie to sobie i pamiętajcie o tym, że na izbie przyjęć wszyscy są zdziwieni.